Siemanko, tutaj Dawid Godziek. Jesteśmy znowu w moim garażu i dzisiaj chciałbym pokazać Wam opony, jakich używamy razem z Szymonem do rowerów dirtowych, do naszych slopestyle'ówek, czyli do jeżdżenia po slopestyle'u, dercie, skateparku, streetie i tak dalej. W naszych rowerach dirtowych używamy opon Continental w 3 modelach. 3 modele bierzemy pod uwagę, więc chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o tych oponach, a na koniec zważymy tą piękną wagą te opony, żeby zobaczyć, która jest najlżejsza. Wszystkie te opony są wykonane z mieszanki Black Chili. One są produkowane w Niemczech. Tutaj mam wszystkie opony w rozmiarze 26, szerokość 2,2 i to jest taka optymalna szerokość do roweru właśnie dertowego, bo rama na przykład NS Decade ona nie zmieściłaby już dużo szerszej opony, więc przy tej oponie 2,2 jest jakiś margines tam błędu czy tam latającego krzywego koła. Pierwsza opona, najbardziej agresywna, wygląda tak. To jest opona Cross King. Ona ma największy bieżnik, prawdopodobnie będzie najcięższa, ale później to sprawdzimy. Jest to Cross King RS, czyli Race Sport, czyli to jest najbardziej że to jest najbardziej wylajtowana opona z Cross Kingów, bo są różne typy. Wszystkie te opony są oponami zwijanymi, czyli też najlżejsza wersja. Są na przykład w Race Kingu, w Cross Kingu jest możliwość wyboru Cross King Protection, czyli te ścianki boczne są wtedy dodatkowo wzmacniane i pogrubiane. Ja bym powiedział, że to już jest opona naprawdę przyczepna na takie nawet mokre tereny, jakieś błotko można wjechać. Jeśli ktoś lubi po lesie pojeździć, to na pewno się spisze, bo tutaj ten bieżnik naprawdę się fajnie wgryzie w ziemię. Druga oponka to jest Continental Race King i również to jest RS, również to jest zwijana opona. Tutaj widać, że bieżnik jest nieco mniejszy, mniej agresywny. Mieszanka jest dokładnie ta sama co wcześniej, ale właśnie przez to, że bieżnik jest mniejszy, ścianki troszkę cieńsze, to na pewno będzie ta opona lżejsza. Im mniejszy bieżnik, to też mniejsze opory toczenia. To jest akurat bardzo ważne, bo na skateparku na takiej oponie Cross King to naprawdę można było się ostro napedałować, co nie jest przyjemne, no bo przecież w skakaniu nie chodzi o pedałowanie. Ja bym powiedział, że ona akurat mam ją założoną w rowerze enduro. Ten bieżnik, który styka się z ziemią, on nie jest zaokrąglony, tylko on jest właśnie bardziej płaski. Tutaj to widać właśnie. On jest płaski, więc ta opona jest taka fajna jak się jedzie na wprost, ale przy skręcaniu jest dziwne uczucie, bo wtedy lecimy tylko na tych bocznych bieżnikach i to jest dla mnie dziwne. No a tutaj właśnie w Cross Kingu widać, że ta opona jest bardziej zaokrąglona. Na zakrętach ja bardziej lubię właśnie Cross Kinga, który nie jest kanciaty, no nie może być opona kanciata. Trzeci wybór to opona Speed King RS również i to jest opona z bardzo małym bieżnikiem. Tutaj na środku opony no ten bieżnik jest taki naprawdę skromny. Tutaj jest mega już cienka ścianka, naprawdę odchudzona jest ta opona. Będzie lekko, ale nie będzie aż takiej przyczepności na mokrym terenie, bo ta opona lubi sobie myszkować. No ale za to właśnie jest lekko. Koła w rowerze zależy nam, żeby były jak najlżejsze, bo to jest najbardziej wysunięty punkt roweru, którym kręcimy na przykład tailwhipy czy bar spiny, więc im lżejsza opona, im lżejsze koła, tym łatwiej właśnie zrobić i bar spina, bo mniejszy jest opór, tym łatwiej zrobić tailwhipa, wszystko jest dużo łatwiej. Także jeśli macie wybór zrobić sobie lżejsze koła, a cięższą ramę, to jest lepszy wybór niż lżejsza rama, a cięższe koła. Taka moja mała rada. I właśnie to jest opona, którą ja używam głównie w moim rowerze. Ta opona się mega szybko toczy.
Właśnie przez mały bieżnik można mega szybko jechać. Z przyczepnością nie jest tak źle jak na taki mały bieżnik, ale trzeba uważać. No ale tu jest coś za coś. No, mamy mega niską wagę, więc trzeba się liczyć z tym, że przyczepność nie będzie turbo dobra i wytrzymałość też nie może być turbo dobra. Ale u mnie się sprawdza i ja najbardziej ją lubię, no i tyle. Do tych opon wkładamy dętki Tubolito i właśnie to robi jeszcze mniejszą wagę. A ja mam wrażenie właśnie, że te dętki są mocniejsze niż zwykłe, bo kiedyś z endurówki wysypałem kamienie po prostu z środka opony, a dętka była ok, były tylko odbite takie kamyczki w tej dętce. Mam taki zestaw opona, obręcz i dętka. Oponę tutaj mam Cross King i ją założymy sobie teraz właśnie na koło. Oponę zwijaną powinno się bardzo łatwo nałożyć na obręcz. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba używać łyżki do opon. Dobra, jednak użyję. Dętka lekko napompowana leci do obręczy. Pewnie jakieś mądrzejsze tutoriale do zakładania opon są w internecie, więc nie musicie tutaj brać przykładu, ale ja Wam chcę pokazać, jak ta opona wygląda napompowana na obręczy. Kupiłem sobie ostatnio taką pompkę w ogóle elektryczną, wygląda jak, nie wiem, powerbank, ale mega spoko się sprawdza. Szukałem zwykłej pompki, a okazało się, że taka pompeczka jest dużo tańsza i wygodniejsza niż zwykła pompka. I co ciekawe, tą pompką można napompować ciśnienie 10 atmosfer, co wystarczy właśnie bez problemu, żeby napompować szosówkę. Pompowanie tej opony trochę zajmie, bo ta pompka za szybko nie pompuje, ale nie trzeba machać. Dobra, i ważymy Cross Kinga i pyk. 521 gram waży Cross King. Ok. Teraz biorę Race Kinga. 502 gramy. 502. A Speed King waży 430 gram. No to jednak w porównaniu do Cross Kinga to mamy 90 gram na jednej oponie, więc dwie opony no to już można zaoszczędzić prawie 200 gram. Kozacko. To jeszcze ważę dętkę. Dętka waży 75 gram, to jest dętka 26 cali. Aha, jeszcze jeśli chodzi o ceny, to te opony kosztują około 200 zł, Speed King chyba 230, a te właśnie około 200 zł. Koło mam napompowane, napompowało mi się tam 60 PSI i ta opona Cross King wygląda na obręczy tak. Właśnie widać, że jest lekko zaokrąglona, więc na zakrętach będzie przyjemnie i bezpiecznie. Mocny bieżnik, duże te kostki, mieszanka Black Chili, ona jest dosyć miękka, sprężysta, ale przez to nie tak szybko się zedrze. I co, no ścianki czuć, że trochę tego materiału na ściankach jest, więc tak łatwo nie będzie uszkodzić. No i to tyle o oponach. Dzięki, że byliście ze mną w moim garażu. Jeśli o czymś zapomniałem a propos opon, to dawajcie znać w komentarzach. Zaproponujcie jakieś inne opony, które spiszą się w tego typu rowerze. I co? Następnym razem pewnie widzimy się na rowerze. Elo!